Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję struk elektryczny bezprzewodowy Parkside 12V. Parkside w tym roku zdecydował się zacząć wypuszczać swoje narzędzia 12V w ramach systemu, który został nazwany X12V Team. Obecnie obejmuje on 5 narzędzi warsztatowych: wiertarko-wkrętarkę z odłączonym uchwytem wiertarskim, narzędzie wielofunkcyjne tzw. multi-tool, wiertarkę udarową SDS, szlifierkę kątową z tarczami 76 mm i właśnie prezentowany struk. Oprócz tego w serii pojawiły się 2 urządzenia ogrodowe: nożyce do żywopłotu i nożyce do trawy 3 w 1. Przejdźmy do prezentacji struga. Narzędzie znajduje się w plastikowej walizce z metalowymi zapięciami i plastikowym zawiasem. Jego dystrybutorem jest firma Grizzly Tools. Po otwarciu opakowania w środku znajdujemy samo urządzenie z zamontowanym akumulatorem 12V 2Ah, ładowarkę, przystawkę do podłączenia odkurzacza, klucz płaski i instrukcję obsługi. Przyjrzyjmy się samemu narzędziu. Urządzenie jest dość małe i względnie lekkie. Z akumulatorem waży 1,5 kg. Z boku znajduje się klucz imbusowy służący do wymiany noża. Posiada z przodu uchwyt pozwalający docisnąć je drugą ręką w trakcie pracy. Brak jest podpórki z tyłu, która umożliwiałaby odłożenie narzędzia pionowo bez obawy o uszkodzenie noża lub powierzchni. Plastikową końcówkę wyrzutów wiórów można wyjąć i założyć tak, aby urobek wylatywał albo po lewej, albo po prawej stronie struga, aczkolwiek plastik wchodzi w prowadnicę dość opornie. Szerokość strugania wynosi 56 mm, zaś pokrętło pozwala regulować głębokość pracy w zakresie od 0 do 2 mm ze skokiem co 0,2 mm. Producent zaznacza, że optymalnym zakresem jest przedział od 0 do 1 mm, natomiast zakres od 1,2 do 2 mm został oznaczony na skali kolorem czerwonym. Jeśli chodzi o regulację głębokości, to wychodzi tutaj tandetność tego produktu. Być może dotyczy to tylko mojego egzemplarza, ale po pierwsze, skala nie pogrywa się idealnie ze strzału. Po drugie, nie można ustawić głębokości 0,2 mm. A po trzecie, przód urządzenia, który podnosi się i opuszcza w celu ustawienia głębokości, wybocze się niemiłosiernie pod naciskiem. Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć przycisk blokady i dopiero wtedy można nacisnąć spust. Struk działa tak długo, jak długo trzymamy spust. Nie można zablokować urządzenia w trakcie pracy. O dziwo, Parkside deklaruje na opakowaniu, że zastosował w tym strugu silnik bezszczotkowy. Gdy urządzenie pracuje, widoczne z góry diody wskazują stan naładowania akumulatora. Dodatkowo w miejsce końcówki wyrzutów wiórów możemy zamontować adapter do odkurzacza. Trzeba przyznać, że wchodzi on dosyć opornie i trzeba być ostrożnym, aby nie połamać plastiku. Porównajmy teraz urządzenie z 12V strugiem Boscha serii niebieskiej. Widać na pierwszy rzut oka, że Bosch jest mniejszy gabarytowo. Okazuje się jednak, że jest cięższy i więcej o masę baterii, co jest wyczuwalne w ręce. Niemniej jednak oba narzędzia wyglądają dość podobnie. Zatem przyjrzyjmy się szczegółom. Pominę tutaj kwestię ogumowania. W obu przypadkach stosowne tworzywo pokrywa rękojeść. Na plus dla Parkside'a można zaliczyć dodatkowy uchwyt pozwalający docisnąć strug drugą ręką. Bosch, podobnie jak Parkside, pozwala strugać na głębokość do 2 mm. I podobnie jak w przypadku Parkside'a, jako optymalny uważa się przedział głębokości od 0 do 1 mm. Natomiast ustawianie większych głębokości nie tylko oznaczone jest kolorem czerwonym wokół pokrętła, ale wymaga dociśnięcia tego przycisku na skali. Dodatkowo w odróżnieniu od Parkside'a w Boschu na pokrętle znajduje się strzałka, którą obracamy, a nie cała skala. Również inaczej jest położony wskaźnik naładowania baterii. W Parkside'zie, jak zaznaczyłem już, od góry, co pozwala na bieżąco w trakcie pracy obserwować stan akumulatorów. W Boschu diody zlokalizowane są z boku. Oba urządzenia włącza się podobnie, czyli przez przesunięcie przycisku bezpieczeństwa i wciśnięcie spustu, i w obu przypadkach pracują one tak długo, jak długo trzymamy w spust.
Przy okazji możemy posłuchać, jak pracują oba silniki bezszczotkowe. Zbliżona jest również konstrukcja wyrzutu wiórów. W obu przypadkach plastikową końcówkę można przekładać raz na lewą, raz na prawą stronę, zmieniając kierunek wyrzutu ropu. W przypadku Parkside'a gorzej rozwiązana jest kwestia wymiany noża. Wymaga bowiem użycia nie tylko klucza imbusowego, który ma swoje miejsce z boku urządzenia, ale również zastosowania klucza płaskiego, którego trzeba szukać w walizce. W przypadku Boscha do wymiany ostrza wystarczy klucz imbusowy. Co ciekawe, schowany jest on w urządzeniu w komorze baterii. Wbrew pozorom jest to dosyć mądre rozwiązanie, wymusza bowiem przed wymianą sprzętu wyciągnięcie akumulatora, o czym nie powinniśmy nigdy zapominać, demontując i montując nóż. Kolejną ciekawostką zastosowaną w Boschu jest zapasowy nóż mieszczący się w tylnej części narzędzia. W Parkside'zie brak takiego schowka. W obu urządzeniach brak jest także podpórki, która pozwalałaby oprzeć urządzenie tak, aby odkładając je, nóż nie dotykał powierzchni. W obu urządzeniach jest też jeden środkowy rowek V pozwalający na fazowanie krawędzi, ale tylko w przypadku konstrukcji Boscha możliwe jest wręgowanie. Porównując oba urządzenia widać bardzo dużo podobieństw. Wydaje się, że Parkside w swoich 12V urządzeniach czerpie garściami z rozwiązań Boscha. Wielką zaletą Parkside'a jest to, że wykorzystuje on jednocześnie dwa noże, a Bosch tylko jeden. Niemniej jednak o kilka ciekawych rozwiązań Bosch jest lepszy. Ale przede wszystkim wydaje się, że jest lepszy, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość wykonania. Bardzo niepokoi bowiem ta chybotliwość przodu strugu Parkside'a.